Pani doktor, bez zbędnej zwłoki oddaję pani głos. Szanowni Państwo, ja odniosę się do SMR-ów, ale spojrzę na nich troszeczkę z innej perspektywy, jako strategiczne inwestycje, którymi też się zajmują rady nadzorcze. Rady nadzorcze spółek z udziału Skarbu Państwa, bo właśnie je badałam w ramach mojej rozprawy doktorskiej. Proszę Państwa, oczywiście taką główną odpowiedzialność za operacyjne wdrożenie takich inwestycji odgrywają zarządy. Natomiast rady nadzorcze pełnią również bardzo ważną rolę w tym procesie, jak również formułowania inwestycji, jak i ich realizacji w kontekście kontrolnym i doradczym. Ich zadaniem jest właśnie zapewnienie, żeby te wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z celami strategicznymi, jak również zasadami ładu korporacyjnego i interesem publicznym. Proszę Państwa, w ramach mojej rozprawy doktorskiej, jak już mówiłam, przeprowadziłam 2 razy badania ilościowe. Pierwsze były na przełomie 2020 i 2021 roku, gdzie zbadałam 100 członków rad nadzorczych i zarządów i badanie to powtórzyłam z kolei na przełomie 2023, w styczniu-lutym 2023. Żeby potwierdzić te wyniki badań, z tego względu, że wyszły one bardzo pozytywnie, nieoczekiwanie pozytywnie i chciałam je jeszcze potwierdzić, tym razem wśród 311 osób pełniących funkcje członków zarządów i rad nadzorczych. Proszę Państwa, w badaniach tych za najbardziej skuteczne środki perswazji ze strony rad nadzorczych uznano doradztwo. W ten sposób, potwierdziło to prawie 40% ankietowanych. Natomiast na pytanie, w jakiej sferze funkcjonowania firmy, spółki jest najbardziej istotna potrzeba doradztwa ze strony Rady Nadzorczej, oczywiście na pierwszym miejscu wskazano sferę finansową, natomiast zaraz za nią wskazano ten obszar strategiczny, inwestycyjny. Natomiast 92% ankietowanych potwierdziło, że rady nadzorcze angażują się w formułowanie planu strategicznego, inwestycyjnego spółki. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, wracając sensu stricte do tych strategicznych inwestycji, takich jak SMR-y, to jaką funkcję odgrywają rady nadzorcze? No przede wszystkim są takim strażnikiem formułowania, realizacji i podsumowania tych wszystkich inwestycji. Muszą ocenić zasadność planowanych inwestycji, to znaczy, czy one są zgodne z celami strategicznymi, z regulacjami, z polityką energetyczną kraju, jak również zagwarantować przejrzystość działań zarządu i ochronę interesów. Dlaczego? Pewnie część z Państwa kojarzy teorię z obszaru corporate governance i najbardziej znaną teorię agencji, gdzie oczywiście agentem jest zarząd, natomiast pryncypałem właściciel. I założenie tej teorii jest takie, że agent działa na rzecz własnej użyteczności. W związku z tym, dlaczego to się, może jeszcze tak powiem, dlaczego to się tak odbywa? Powodów jest właściwie wiele, natomiast najbardziej znaczący jest taki, że spółka z udziałem Skarbu Państwa, skład zarządu się bardzo często zmienia. I w związku z tym często jest tak, że skupiają się oni na własnej użyteczności po to, żeby się szybciej wykazać i tym samym albo zapewnić sobie dłuższy byt w zarządzie tej spółki, ewentualnie zaznaczyć się na rynku, no i zdobyć jakieś intratne funkcje, ewentualnie po zaprzestaniu współpracy z tą spółką. I Rada Nadzorcza jest właśnie od tego, żeby zagwarantować to, że zarząd będzie działał przejrzyście, że będzie działał na rzecz interesów właścicieli.
tych spółek. Jak również oczywiście ich funkcja polega na monitorowaniu realizacji tych inwestycji, to znaczy, czy one odbywają się zgodnie z harmonogramem, zgodnie z założonym budżetem i tak jak mówiłam, polityką energetyczną, czy na przykład uwzględniają to, że teraz jest kładziony nacisk na przykład na redukcję emisji CO2. Proszę Państwa, ale żeby to wszystko było możliwe, żeby Rada faktycznie mogła angażować się w realizację tej inwestycji, no to musi mieć wiedzę. Taka rada musi być efektywna. A co to znaczy efektywna rada nadzorcza? Między innymi profesor Jan Jerzak efektywność rad nadzorczych jakby uzależnił od stopnia profesjonalizacji jej członków. Czyli w moich badaniach wyszło to, że najlepsze rady są takie, gdzie są różne kompetencje. Członkowie tych rad mają różne kompetencje. I według badanych najbardziej istotne kompetencje w ramach funkcjonowania w radach nadzorczych to są dotyczące finansów, prawa, jak i branży spółki, w której spółka działa. Mniej znaczące, i to nawet znacznie mniej znaczące, są cechy osobowościowe, takie jak umiejętność łagodzenia konfliktów, komunikatywność, jak również wiedza merytoryczna i praktyczna dotycząca zarządzania. Proszę Państwa, istotne jest również to, żeby zarówno zarząd, jak i Rada Nadzorcza współpracowały z instytucjami naukowymi, co jest niestety często zaniechane. I tak też wyszło w moich badaniach. Natomiast dlaczego to jest tak istotne? Między innymi istotne jest przeprowadzenie analiz technologicznych, które właśnie pomogą w wyborze odpowiedniego dostawcy technologii, jak również pod względem oceny ryzyk. Jakich ryzyk? Dotyczących kwestii bezpieczeństwa, zidentyfikowanie potencjalnych problemów regulacyjnych, jak i zidentyfikowanie, określenie konkretnych kosztów operacyjnych, jak również wykorzystanie wiedzy instytucji badawczych do budowania przewagi konkurencyjnej. Proszę Państwa, zapraszając Państwa do rekomendacji, tak naprawdę o nich to można mówić bardzo wiele, jeżeli chodzi o nadzór organu kontrolnego, to jakim jest Rada Nadzorcza, ale bardzo istotne i sprawdzone byłoby na pewno utworzenie Komitetu do Spraw Inwestycji. Jak wiemy, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa one są dość liczne, tak? Od kilku do kilkunastu członków i w związku z tym takie komitety właśnie skupiałyby się na analizach raportu zarządu dotyczących postępów w realizacji inwestycji, przeprowadzanie konsultacji z ekspertami. Bo jak wiemy, w 2022 roku został znowelizowany kodeks spółek handlowych i Radzie Nadzorczej zostało zagwarantowane to, że mogą korzystać z wiedzy ekspertów. Wcześniej oczywiście też mogli, ale po tym, jak zarząd wyraził na to zgodę. Teraz oczywiście muszą się trzymać pewnych ograniczeń budżetowych na przykład, natomiast faktycznie już mają większą swobodę. Jak również ten komitet wspierałby zarząd w podejmowaniu decyzji po prostu bardziej takim mniejszym gronie. Jak również obowiązek raportowania postępów realizacji inwestycji z wykorzystaniem międzynarodowych standardów ładu korporacyjnego. Proszę Państwa, to przede wszystkim też tutaj najbardziej istotne jest to, że to podnosi zaufanie inwestorów i interesariuszy do prowadzonych inwestycji. Proszę Państwa, również dobrą praktyką jest budowanie platformy współpracy między spółkami z udziałem Skarbu Państwa a agencjami rządowymi, właśnie w celu harmonizacji działań strategicznych,
No i zarządzanie akceptacją społeczną. Ci interesariusze z punktu widzenia realizacji tych inwestycji są jednak bardzo istotni i przeprowadzanie konsultacji społecznych, jak również edukowanie społeczeństwa, w którym spółka funkcjonuje, jest bardzo istotne, co pokazała już praktyka funkcjonowania tych spółek. Więc tutaj jakby wspieranie zarządu, prowadzenie nawet tych działań edukacyjnych ze strony rad nadzorczych jest jak najbardziej dobrą praktyką i powinno to na co dzień funkcjonować. Jak wiemy, nie zawsze tak jest, ale zdecydowanie to ułatwia współpracę pod warunkiem, że takie zapotrzebowanie zgłosi też oczywiście zarząd, ale doradztwo ze strony rad nadzorczych jest mile widziane, jeżeli chodzi z punktu widzenia zarządu, co też właśnie pokazały badania w ramach mojej rozprawy doktorskiej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy bardzo pani doktor. Dziękuję.